Zbliża się koniec roku 2023, więc warto się zastanowić nad tym, co czeka rynek nieruchomości w 2024 roku. I taką analizę chciałbym przeprowadzić tak wariantowo, to znaczy rozpatrzyć różne możliwości zdarzenia się różnych wydarzeń, czy to na rynku najmu, czy na rynku sprzedaży mieszkań, działek, domów i zaręczam, że będzie ciekawie, bo co przeanalizujemy? Potencjał popytu, budownictwo społeczne, czyli programy nowych partii, rozdawnictwo to hasło ogólne, które za chwilę wyjaśnię. Potencjał popytu w najmie, konkurencje, otoczenie prawne, działki, domy w działkach. Bardzo jest też ciekawie będzie i będzie ciekawe otoczenie prawne, ale także wpływ świata. Jak to może wpłynąć, jak się zmienią ceny i jak się zmienią obroty na rynku nieruchomości. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, to co tu się dzieje, jakie są trendy, jakie zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał. Zachęcam również do pisania w komentarzach sugestii nowych tematów, do uczestnictwa w naszym serwerze Discord, link na dole, a na stronie symen24.pl znajdziesz nasze audycje i tam, gdzie są na przykład wykresy, to znajdziesz je w takiej lepszej, statycznej formie lub nawet tabelę danych. No i cóż, przechodząc teraz do tego właśnie rynku i dlaczego powiedziałem przez chwilę o obrocie i o cenie? Ano dlatego, że ceny mogą się zmieniać na przykład dlatego, że jest inflacja. I to, że inflacja pcha wszystko w górę i wszystkie ceny rosną, wcale nie znaczy, że nieruchomości zyskują, bo mogą zyskiwać wolniej, albo mogą też szybciej niż inflacja. I dlatego dla oceny rynku jest ważny obrót. Ważne jest, ile transakcji zostaje wykonanych, bo jeżeli transakcji jest dużo, to znaczy, że nie masz problemu ze znajdowaniem nabywców, ze znajdowaniem mieszkań, czy to do wynajęcia, czy też najemców. No, wszystko to się kręci. Jeżeli transakcje spadają, no to przez jakiś czas trzymane są wysokie ceny, one dopiero później spadają, ale generalnie trudno sprzedać mieszkanie, czy tam dom, czy działkę i to nie jest dobrze. I przejdźmy teraz do tego działu pierwszego, do tego co wspomniałem tutaj, czyli do mieszkań, potencjału popytu, budownictwa społecznego i rozdawnictwa. Zacznijmy od krótkiego tylko rysu historycznego. Otóż to jest wykres akcji kredytowej i to jest wykres kredyty mieszkaniowe, ilość kredytów. Zobaczcie jak dużo. Wróciliśmy prawie do poziomu 2021. Tutaj widzimy, żeśmy się dobili już do poziomu tych kredytów. Na dole widzimy, że rok 2023 już jest na poziomie mniej więcej 2022, który był złym rokiem, i że przebijemy ten poziom w ilości kredytów. A w samym wolumenie kredytów, no to w ogóle osiągnęliśmy w październiku 2023 rekord wszechczasów. Nigdy nie udzielono takiej wartości kredytów na cele mieszkaniowe w Polsce. Przebiliśmy się przez jakieś wcześniejsze szczyty. I może się zdarzyć również, że w listopadzie albo w grudniu ten rekord zostanie pobity. Co jest tajemnicą tego rekordu i takiego nagłego wystrzelenia ilości kredytów? No, wszyscy z nas zdajemy sobie sprawę, że czynnikiem jest bezpieczny kredyt mieszkaniowy. I teraz właśnie powstało pytanie o to rozdawnictwo. Czy ono będzie trwało i kto będzie kupował te mieszkania? Jeżeli w tej grupie kupujących mieszkania w 2023 roku ogromną rzeszę stanowiły osoby, które kupiły to mieszkanie dlatego, że jest bezpieczny kredyt 2%. Nie powiedziałem dzięki, ale dlatego. To jest różnica, bo wiele z tych osób mogło pozwolić sobie na zaciągnięcie, zarobki ich wystarczały na zaciągnięcie takiego zwykłego kredytu mieszkaniowego, droższego, ale
one po prostu nie chciały takiego zobowiązania podejmować, ponieważ one po prostu uważały, że wysokość rat, którą muszą teraz spłacać, jest bardzo duża i być może na przykład w miejscowościach, w których mieszkały, lepiej było im wynajmować mieszkanie, bo to mogło być znacznie taniej niż ta rata. Kiedy zobaczyły program, aha, kredyt na 2% i przez kilka lat gwarantowana ta niska stopa procentowa, no to po prostu one dlatego kupiły mieszkanie. Co znaczy też, że te osoby, punkt drugi, odpłynęły z rynku najmu, ale kredyt mieszkaniowy 2% zapewne skończy się, pieniądze na niego w każdym razie, nie ustawa, pieniądze na niego przewidziane na lata 2023 i 2024 skończą się albo w 2023 roku jeszcze, albo gdzieś na początku 2024, na samym początku, co oznacza, że ta motywacja do kupowania odpadnie. Co oznacza, że ci, co już mieli kupić w tym kredycie, to kupili i zostaną tylko ci, którzy będą chcieli kupować albo za gotówkę, albo na ten zwykły kredyt, który jednak jest drogi i od razu wyprzedzam temat polityki światowej. Nic czy niewiele wskazuje na to, żeby inflacja jakoś drastycznie w Polsce spadła. Widzimy, że ostatnio się utrzymała, tak miesiąc do miesiąca, według danych GUS-u, na niemal tym samym poziomie. I wielu też ekonomistów przewiduje, że może się odbić, że może nawet troszeczkę, no może nie dramatycznie wzrosnąć. To są oczywiście przewidywania ekonomistów, ale co oznacza, że Narodowy Bank Polski może w miarę długo utrzymywać, też powstrzymywać się od redukcji stóp procentowych. Niektórzy nawet przewidują, że możliwe są jakieś niewielkie wzrosty, co oznacza, że po prostu te kredyty zwykłe mieszkaniowe pozostają na tym samym poziomie. A jak widzimy, była duża niechęć do zaciągania tych kredytów na rzecz po prostu na przykład najmu, który, do czego zaraz przejdę, na chwilę stanął, zatrzymał się. 2023 rok to nie jest dobry rok dla rynku najmu, ale teraz co dalej? Co z tym rozdawnictwem? Platforma obiecywała kredyt 0%, PSL 1,5% kredyt i nie sądzę, przynajmniej nie stawiam na to, że te programy naprawdę wejdą. Raczej spodziewam się tego, że program bezpiecznego kredytu 2%, nawet jeżeli nie zostanie w ogóle ruszony przez ten rząd, to on w 2024 roku ulegnie, nazwijmy to, zamrożeniu. Jeżeli w ogóle tej ustawy nikt by nie ruszył, to on w 2025 może znów odżyć, bo tam będą nowe środki przewidziane. Jeżeli oczywiście ta władza, która dojdzie do władzy wkrótce, prawdopodobnie nic w tym kredycie nie zmieni. Ale w tym obozie władzy jest też wysoka niechęć do rozdawnictwa. To przynajmniej zapowiadało ugrupowanie Hołowni. A Lewica opowiadała o budownictwie społecznym, budownictwie komunalnym, dużym potencjale tego budownictwa. Nawet gdyby to budownictwo miało być zrealizowane, to mieszkania z tego budownictwa nie pojawią się nagle w ogromnej ilości na rynku w 2024 roku. Wobec tego można powiedzieć tak, w 2024 prawdopodobieństwo jest duże tego, że ubędzie spora rzesza osób chętnych do zaciągania kredytów, do kupowania na kredyt, czyli tych nabywców. Też pamiętajmy o inwestorach. Oni patrzą się na relacje ceny do czynszu najmu. Jeżeli już powiedziałem trochę wyprzedzająco, ceny najmów na razie nie zachwycają i jest dużo ofert najmu, najmy przybyły, bo tak jak wiecie z innych audycji, dużo osób zainwestowało w mieszkania na wynajem, no to po prostu cena najmu niska, wysoka cena kupienia, to może się to niektórym rachunek ekonomiczny po prostu nie stykać. Oczywiście nie we wszystkich lokalizacjach i nie we wszystko, ale ta grupa tych inwestorów również nie ma specjalnej motywacji do kupowania. Jednocześnie trzeba przyznać, deweloperzy ograniczali mocno rozpoczynanie nowych budów w 2022 roku.
23, przepraszam, leciutko w drugiej połowie ruszyli z tymi budowami, ale oni jak zobaczą, że nie ma nabywców, nie ma tego kredytu, tego rozdawnictwa finansowego, mogą nie ruszyć szeroko z budowami, a poza tym nawet gdyby ruszyli, no to te budowy będą kończone kiedyś. Oczywiście oni mogą sprzedawać w czasie rozpoczynania budów. Czyli ze strony podaży tego rynku pierwotnego ten rynek może również trochę ostygnąć, co jeżeli by te dwa zjawiska się wydarzyły, czyli koniec rozdawnictwa i niewielka, a tym samym też ubycie sporej ilości zainteresowanych kupnem, ale też niewielka podaż na rynku pierwotnym, co może stabilizować ceny, ale już niekoniecznie stabilizować obrót, więc może być taka sytuacja, że to jeden z wariantów oczywiście, bo powiedziałem, jeżeli coś się wydarzy, że na początku będzie stygł obrót, a potem mogą zacząć też również się korekty lub stabilizacja cen. Uwaga, powiem też później, już wspomniałem wcześniej, ceny mogą być napędzane niezależnie od tego, chociażby po prostu samą inflacją, ceny nominalne. Jak wygląda natomiast sprawa z rynkiem najmu? No i tutaj mamy znowu problem. Potencjał popytu. Rok 2024 nie zanosi się, żeby popyt na najem był specjalnie większy niż w 2023. Dużą grupą popytową dla najmu stanowią studenci. A jeżeli sobie policzymy, że student ma tak między 19 a 23 lata, to akurat dokładnie w tamtym czasie mamy do czynienia z takim poważnym dołkiem w liczbie urodzeń. Liczba studentów jest w miarę proporcjonalna do liczby urodzeń. Oczywiście popularność studiowania może rosnąć lub maleć. Mogą się zmieniać też formy studiowania. Część uczelni pracuje, mimo że się COVID skończył, w takim łamanym systemie, no nazwijmy to online'owo-stacjonarnym. Część pracuje w weekendy, nie wszyscy muszą studenci przyjeżdżać. Popyt ze strony studentów, nawet w tym roku było widać, już w 2023 był mniejszy niż wcześniej i w 2024 nic nie wskazuje, żeby miał wzrosnąć. Mogą przyjechać studenci z zagranicy, no ale to oczywiście pieśń przyszłości pchająca rynek w drugą stronę. Kolejną taką dużą, potężną grupą, która w ogóle zmieniła polski rynek nieruchomości w ostatnich latach, no to był napływ nagły tłumu mieszkańców Ukrainy, którzy uciekali przed wojną. Wojna na Ukrainie, można powiedzieć, zamarła, nic tam się nie dzieje i w zależności od rozwoju sytuacji na Ukrainie, oni mogą pozostać w Polsce, mogą wyjechać, może nowa liczba napłynąć, zobaczymy. Otoczenie prawne dla najmu jest bardzo ważne i do tego otoczenia prawnego, zresztą w odniesieniu do sprzedaży, jeszcze wrócę wtedy, kiedy będę omawiał działki, ale jeżeli chodzi o najem, otoczenie prawne, ustawa o ochronie praw lokatorów. Pytanie, czy nowa koalicja, która ma zamiar rządzić, zmieni tę ustawę? Czy wprowadzi taką większą równowagę między lokatorem, który nie zachowuje się porządnie, czyli krótko mówiąc nie płaci, a właścicielem mieszkania, który chce je wynająć. Dzisiaj, trzeba powiedzieć, obecnie obowiązujące przepisy dzisiaj o ochronie lokatorów trochę im szkodzą, tym lokatorom, bo wiele mieszkań jest trzymanych tylko dlatego pustych, że właściciele może by je wynajęli nawet na 3 do 5 lat, bo na przykład odziedziczyli mieszkanie, ich dziecko jeszcze nie jest niepełnoletnie, jak się usamodzielni, no to będzie mieszkać samo i trzymamy to mieszkanie po dziadkach dla dziecka. Ale no co to się stanie, jak my tam wprowadzimy lokatora i nie będziemy się go mogli pozbyć? A taka obawa jest realna. Nie chcę tego tematu teraz szerzej rozwijać, to bardzo powszechnie omawiany. Czy nowa władza będzie miała odwagę zmierzyć się z ustawą o ochronie praw lokatorów? Nic nie ma napisane na ten temat w programach koalicji, w programie uzgodnionym przez koalicję.
No, zobaczymy. Myślę, że to jest temat ryzykowny. Jeżeli nic się nie zmieni, no to ta niepewność pozostanie. Jest jeszcze konkurencja dla osób, które wynajmują. Po pierwsze, dlatego, że ich dużo przybyło mieszkań do wynajęcia, bo wiele osób postrzegało właśnie wynajmowanie mieszkań jako taki fajny zarobek. O rentierstwie ogromnej ilości, kup sobie ileś mieszkań i będziesz żył z wynajmu. No jak wszyscy tak robią, albo przynajmniej wiele tak robi, no to nic dziwnego, że konkurencja rośnie. Dodatkowo wchodzą do Polski fundusze PRS-y. I dodam od razu problem taki, w polskim prawie zresztą, że polskie prawo nie istnieje na temat naszych funduszy rodzimych. Wobec tego wchodzą jakieś inne i one zaczynają budują głównie w największych miastach, w takich najlepszych, najpopularniejszych lokalizacjach w tych miastach i na te lokalizacje one mogą mieć wpływ. Ale jeszcze na dzień dzisiejszy i prawdopodobnie w 2024 roku ilość tych mieszkań wybudowanych przez te fundusze w skali kraju nie będzie jakaś znacząca, chociaż są już miejsca, czy miejscowości, czy też lokalizacje w tych miejscowościach, tych największych, gdzie powoli się odczuwa ich konkurencję. Ci wynajmujący powoli odczuwają ich konkurencję, ale w skali kraju, jak powiedziałem, jest to marginalne. Krótko mówiąc, taki najbardziej, podkreślam najbardziej, jeden z wielu możliwych scenariuszy dla rynku najmu, no to jest taka jego stagnacja na poziomie 2023, jeżeli chodzi o popyt, bez jakichś istotnych zmian, czy to w górę, czy w dół. No oczywiście, jeżeli nie zajdą inne zmiany, w tym w polityce, prawda? Rynek domów 2024, w zasadzie on będzie się troszeczkę zachowywał, bardzo prawdopodobnie będzie się zachowywał troszeczkę podobnie do tego, co w mieszkaniach się dzieje i raczej on nie będzie miał potencjału do mocnego wzrostu, jeżeli ta akcja kredytowa cała nie będzie kontynuowana. Jeżeli stopy procentowe będą nadal wysokie, to ten rynek, oczywiście mówię w różnych lokalizacjach, może być różnie, ale raczej w 2024 roku nie widać powodu, na dzień dzisiejszy nie widać powodu, dla którego ten rynek miałby nagle jakoś mocno ożyć. Ale przypominam, że takim powodem, dla którego kiedyś ten rynek ożył, była pandemia i wszyscy nagle postanowili mieszkać w domach i pod miastem i wynosić się razem z pracą online. Na razie takiego impulsu jak wtedy był nie widzimy. Działki 2024 i to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat i taki niedoceniany przez wielu, ale może wielu go po prostu nie zauważyło. Dlaczego? Dlatego, że w 2023 roku zmieniła się ustawa o planowaniu przestrzennym, która już tak mówiąc w skrócie nakazuje gminom wprowadzenie planów ogólnych, wyznacza limit do końca 2025 dla istnienia studiów uwarunkowań. Oznaczać też będzie, że decyzji o warunkach zabudowy na niektóre tereny nie będzie można dostać, czyli jak gdyby tereny teoretycznie budowlane mogą się zmniejszyć, zwłaszcza jeżeli gmina nie uchwali planu ogólnego, bo wtedy nie będzie można tych decyzji o warunkach zabudowy wydawać, a w planie ogólnym, który gmina ma przygotować, uchwalić, no to tam trzeba stosować taką zasadę, że ilość terenów czy też stref przeznaczonych na różny rodzaj zabudowy musi odpowiadać potrzebom, w specjalny sposób liczonym potrzebom gminy. Chodzi o to, żeby nie przeznaczać pod zabudowę nadmiernej ilości terenów. O tym macie audycję, linki na dole, ale żeby już nie wchodzić w szczegóły, to powiem tak, skutkiem tej ustawy jest to, że na części terenów po prostu nie będzie można się budować. Na części terenów, te, które będą wchodziły w plany ogólne,
będzie taka sytuacja, że część ludzi będzie chciała sprzedać działki, a część uzna, aha, ten teren jest mocno ograniczony w budowie, no wobec tego może warto wykorzystać sytuację i nie sprzedawać działki, bo jak będą inne działki sąsiednie zabudowywane, to moja działka będzie rosła, jej wartość będzie rosła i to jest słuszny tok myślenia. I teraz nie mówię, czego pochwalam, czy nie, to nie ma znaczenia zupełnie. Takie wnioskowanie jest słuszne. I w tej ustawie, jak ją wprowadzono, to tak naprawdę nie poruszono tematu. I teraz jest pytanie, czy nowa władza również będzie unikała poruszenia i zajęcia się najważniejszym problemem w polskim budownictwie, czyli usprawnieniem dostępu do ziemi. A to usprawnienie dostępu do ziemi to takie ożywienie, czy też wprawienie w ruch obrotu ziemią może nastąpić jedynie wtedy, jeżeli zostanie całkowicie zrewolucjonizowany i przewrócony wręcz do góry nogami system podatków i opłat związanych z obrotem i z posiadaniem ziemi. Wielokrotnie mówiliśmy o szkodliwości różnych opłat adiacenckich, rent planistycznych. Jeżeli ktoś jest ciekawy, no to niech sobie zobaczy tamte inne audycje. Tutaj nie będę o tym powtarzał, ale pytanie jest, czy nowa władza odważy się na taką wielką zmianę? I tutaj powiem szczerze, bardzo bym podziwiał tę władzę, gdyby to zrobiła, ale żadna władza nigdy tego do tej pory nie zrobiła. Dlaczego? Bo liczą się wybory i zawsze będą następne wybory. Będą zaraz samorządowe, potem prezydenckie. A jak tu powiedzieć, że głosujcie na nas, a my wprowadziliśmy wam podatek katastralny? Bo słowo podatek katastralny w Polsce jest takim hasłem, bombą, właściwie taką bombą eksplodującą. Nikt nie wie, jak ma wyglądać. Nikt nie powiedział jeszcze, jak ma wyglądać, nikt nie przygotował jakiegoś rozsądnego pomysłu, bo jak się powie podatek katastralny, no to po prostu wybucha awantura o to, że to jest odbieranie mieszkań starszym emerytom, zaburzanie świętego prawa własności i tak dalej. Argumentów jest mnóstwo. Podkreślam, ta burza wybucha, zanim jeszcze ktoś zdołał powiedzieć, jak ten pomysł ma wyglądać. A taki podatek i taki system podatkowy wcale nie musi być rujnujący. Można go wprowadzić w jakiś sposób mądry. Obecny system podatkowy natomiast jakoś nikomu nie przeszkadza, mimo że jak dzielisz własną działkę i chcesz ją podarować swoim dzieciom i tam był już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat i ty tylko podzieliłeś tę działkę i nic nie chcesz, jak nic nie chcesz więcej, to i tak musisz zapłacić opłatę adiacencką od wzrostu wartości tej działki, którą tam określi ci w decyzji gmina. No przepraszam bardzo, to jest zdrowe? Albo to, że można udawać i trzymać latami ziemię i się udaje, że jest się rolnikiem i płacić jakiś znikomy podatek od super ziemi budowlanej de facto, leżącej w centrum miasta. To też jest dziwne. To te przepisy nie są do końca rozsądne i wszyscy za istnienie tych przepisów płacimy. Jeżeli nagle dowiadujesz się, że musisz ogromne pieniądze zapłacić za przyłącze na przykład wodociągu, to może dlatego musisz to zapłacić, że gmina stosuje jakieś renty planistyczne wysokie i ludzie nie chcą sprzedawać działek, wolą przeczekać taką rentę. A potem ty za to płacisz. Już pomijając to, że na przykład oczywiście gmina ma świetne narzędzia do planowania przestrzennego, ale boi się, nie chce awantur z ludźmi. No i wtedy powstają takie działki, które mają 27-28 metrów szerokości, kilometr długości i na nich budowane są sąsiadujące ze sobą, koniecznie rodzone płotami
osiedla, domów jednorodzinnych, segmentów przy takiej drodze, z której jedną bramą na główną ulicę, z której trudno wyjechać. Dlaczego te tereny nie są dzielone, nie ma przeprowadzonego scalenia i wtórnego podziału? Właśnie, bo ten system opłat, bo awantury, bo różne te gminy tego unikają. I jeżeli to otoczenie prawne się nie zmieni, to może się okazać w 2024 roku, w perspektywie 2025 i tej właśnie cezury 1 stycznia 2026, to, że ludzie będą wiedzieli, że na ich terenach pewne działki będą traciły wartość, a pewne mogą mocno zyskiwać, ponieważ gmina właśnie zaczęła opracowywać plan ogólny i jakaś część tam trafi do planu ogólnego, co może powodować po prostu wzmożony ruch w cenach również działek. Oczywiście indywidualnie w każdej sytuacji w innej gminie, w zależności od sytuacji w tej gminie. Może to spowodować wbrew zamierzeniom wcale nie zwiększenie dostępu do terenów budowlanych, ale ograniczenie, bo po prostu w tej potężnej zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, która swoją drogą w dużej części jest słuszna, szczerze mówiąc, zapomniano o jednym, a właściwie nie zapomniano, przestraszono się poruszenia tematu podatków. Czy nowa władza będzie miała odwagę ten temat poruszyć? A tak naprawdę to właśnie ten temat, wywrócenie tego systemu podatkowego jest odpowiedzią, jak zwiększyć dostęp do ziemi. I jest odpowiedzią na przykład na bolączki deweloperów też z tym, że wcale nie mają dużo ziemi i że muszą się na nią mocno wykosztować, że tak powiem, że ta ziemia rośnie. I to w miastach, w kraju, który nie leży w górach, tylko na równinie i gdzie ziemię widać gołym okiem, dopóki się nie rozwiąże tych problemów, no dodam jeszcze otoczenie prawne związane z ochroną środowiska, to po prostu nie będzie lepiej w naszym rynku nieruchomości. Podaż będzie nadal ograniczona potężną barierą dostępu do ziemi. Ale jak na to wszystko, na ten rynek, o którym powiedziałem, że do tej pory, że raczej wiele czynników, wskazuje, wiele czynników działa w kierunku takiej stagnacji, w kierunku na pewno tego, że obrót nieruchomościami w 2024 roku, mieszkaniami w szczególności, będzie mniejszy ilościowo niż w 2023. Jak może na to wpłynąć świat i jak on będzie wpływał na ceny? No, patrząc się na takie oceny już globalne, to co przewidują ekonomiści, no to przewidują, że cała globalna gospodarka światowa lekko będzie siadać, to nie będzie jakiś ujemny rozwój, ale że będzie niższy niż w 2023. Przewidywania inflacyjne w stosunku do Polski są różne w zależności kto je podaje, co innego mówią eksperci z uczelni niektórych, co innego mówią eksperci bankowi, co innego z banku NBP. W każdym razie już pojawiają się takie głosy, że w związku z tarczami, ze znoszeniem w zasadzie, czy spodziewanym się znoszeniem tarcz jakichś oszczędnościowych, być może VAT-em, z żywnością, innymi wszelkimi problemami, koszty nasze utrzymania będą rosnąć i też są zapowiedzi, przypomnijmy, koalicji, czy też koalicjantów, którzy mówili w wyborach, że zrobią ogromne podwyżki dla budżetówki i dla jakichś tam jeszcze innych sfer będą podwyżki, będą zwolnienia podatkowe, wyższe progi. Już widzimy takie lekkie wycofywanie się rakiem z tych obietnic i teraz pytanie, no co ja mam powiedzieć? Czy będą podwyższone progi podatkowe, czy nie? Czy będzie więcej pieniędzy na rynku? Takich nawet u tej strefy budżetowej, czy będzie więcej, czy nie będzie? Nie wiem, co zrobią politycy. Jeżeli te takie działania wylewające
pieniądze na rynek w postaci zmniejszania podatków, w postaci podwyżek cen będą nakręcały większe możliwości zakupowe, więc to teoretycznie może nakręcać inflację. Nakręcać inflację mogą też takie, no w zasadzie wycofanie się z programów osłonowych, to też jest czynnik nakręcający inflację. Wbrew pozorom, również na inflację wpływają na przykład wakacje kredytowe, no bo niektórzy z tych wakacji korzystali kredytowych, zamiast spłacać kredyt, to kupowali sobie jakieś inne dobra. To wszystko może też zapowiadana podwyżka płac minimalnej, już właściwie uchwalona, więc to wszystko jest czynniki proinflacyjne i rosnąca inflacja ma to do siebie w ogóle, że ona czasami następuje dlatego, że my myślimy, że ceny będą rosły. Nasze myślenie jest sprawcze, nasze życzenie jest sprawcze, że tak powiem. I w związku z tym na przykład ceny nieruchomości właściciele mogą podnosić, bo jest inflacja. Takie może być dla tego wszystkiego wytłumaczenie. Jak będzie z inflacją? Zobaczymy. Inflacja znowu dla odmiany. Inflacja oznacza wyższe stopy procentowe lub nawet podnoszenie stóp procentowych, czyli mniejszą chęć do zaciągania tych zwykłych kredytów. Czyli inflacja powoduje mniejszą chęć do kupowania, czy też zdolność do kupowania u kredytobiorców, ale też u ludzi, którzy mają gotówkę, powoduje strach i zachęca ich do kupowania. Każdy kij ma dwa końce. Co możemy powiedzieć jeszcze więcej o otoczeniu światowym? No oczywiście polityka, ale o tym to już zupełnie nie wiemy. No, co się stanie z wojną na Ukrainie? Ona na razie w 2023 ugrzęzła w miejscu i pytanie, czy zmierzamy do jakiegoś finału, czy to tak będzie dalej, czy też zostanie zawarte porozumienie pokojowe i w takim stanie, jak jest teraz, albo w jakimś innym. No, nie wiemy tego i w zasadzie patrząc się na to, że nic się nie zmienia, no to też ten taki przepływ Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, ale też troszeczkę zaczynają wyjeżdżać od nas, niekoniecznie do siebie, bo wyjeżdżają gdzieś też dalej od Ukrainy, no to będzie taki marazm trwał, a ci Ukraińcy stanowią potężną grupę wśród najemców. Koniec wojny może oznaczać odpływ wielu Ukraińców, zwłaszcza jeżeli pójdzie za tym końcem wojny jakaś pomoc na odbudowywanie się w Ukrainie, bo po prostu może być tam więcej pieniędzy, więcej atrakcji. Inne rozwiązanie może spowodować kolejną falę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wojna kolejna, Bliski Wschód. Na razie widzimy, że tak naprawdę chyba nikt nie jest zainteresowany tym, żeby ten konflikt się jakoś potężnie rozkręcił, ale to, że nikt nie jest zainteresowany, to nie znaczy, że tak się nie stanie, bo zawsze jest jakieś ryzyko, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Inne konflikty, no to ciągle tam słyszymy o konflikcie Chiny-USA. Oczywiście każdy konflikt, duży konflikt na dużą skalę miałby potężne znaczenie na nasz rynek i wtedy będziemy się zastanawiali nad tym pomysłem, nad tym konfliktem, jego wpływem, jeżeli on oby nie by wybuchł. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych innych pandemii, żadnych innych pomorów, uderzeń, komet i tak dalej. Reasumując, 2024 rok ciekawy. Z tych wszystkich scenariuszy, czy pójdziemy w górę, w dół, czy będzie stagnacja, to w sprzedaży mieszkań bardzo spodziewaną rzeczą jest spadek ilości transakcji w stosunku do tego, co było ostatnio, powiedzmy ostatnio od razu, bo rok 2023 trzeba podzielić na połowę pierwszą i drugą mniej więcej, tak? Czyli ostygnięcie tej gorączki obrotu w rynku to najbardziej prawdopodobne.
jeżeli się nic nie zmieni, bo jeżeli na przykład nagle jednak sobie partia PO przypomni swój program 0% i go wprowadzi bez żadnych ograniczeń, bez żadnych warunków, od tak jako kalkę programu bezpiecznego kredytu, no to możemy mieć znowu kolejną fazę szału i gorączki. Rynek najmu nic nie wskazuje na wielki napływ najemców, na jakieś większe ich przybycie do Polski, czy też przybycie grupy studentów, raczej wręcz odwrotnie. Czyli ze strony potencjalnego popytu, raczej stabilizacja na tym poziomie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. No i przy tych przybywających ciągle ofertach mieszkań do wynajęcia, przy tym ciągłym inwestowaniu, też raczej wskazana stabilizacja czynszów. No, na nią też oczywiście będzie miał wpływ i mocny wpływ to, jaki będzie poziom inflacji. Na różnych rynkach zresztą różnie, bo są miasta, gdzie tej oferty w tej chwili widzimy wyraźnie za dużo w stosunku do popytu, czasami dwukrotnie więcej niż w 2022 roku. Rynek domów, najbardziej prawdopodobny scenariusz stabilizacja, no a rynek działek to jest rynek, który należy z pewnością po prostu obserwować i obserwować, co się dzieje w Twojej własnej gminie, bo ta sytuacja w gminie może wyglądać inaczej. Czy będzie jakiś wielki przewrót w prawie, który powinien tak naprawdę nastąpić w stosunku do właśnie zmian podatków, zmian podejścia do obrotu ziemią, do całego tego dostępu do ziemi, opłat także, bo niektóre to nie są podatki, tylko opłaty, ale musisz je ponosić. Jest taki parapodatek. Czy to będzie? Powiem szczerze, że bardzo bym chciał, gdyby ktoś się tym na poważnie zajął, ale też muszę powiedzieć, że mam bardzo małą nadzieję na to, że taka sytuacja nastąpi. To jest rzecz, którą z roku na rok politycy odkładają, bo się po prostu boją tego tematu ruszyć. A mamy niedługo wybory samorządowe, więc to na pewno nie jest okres do ruszania teraz, czyli na początku kadencji. Potem za rok, znaczy w 2025, wybory prezydenckie. To znowu trzeba się do nich przygotować i po co mi łatka, naszemu kandydatowi łatka tego, kto wprowadził podatek katastralny w Polsce. No, nie wiem jak to będzie. 2024, rok ciekawy. Jeżeli interesuje Ciebie, co się dzieje w nieruchomościach, co się może dziać, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Pisz nam w komentarzach też swoje przewidywania co do rynku 2024, także w odniesieniu do swojej lokalizacji, bo powiem szczerze, że w różnych miejscowościach w Polsce te sytuacje wyglądają tak samo. Ja opowiadam o takiej przeciętnej sytuacji dla Polski, bo nie jestem w stanie zrobić przecież audycji dla każdej miejscowości z osobna. Pisz nam również sugestie nowych tematów. No i cóż, zapraszam również na nasz serwer Discord i do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze mają więcej. Cześć, trzymajcie się.